Was serdecznie w kolejnym odcinku z naszej prawie dwutygodniowej wyprawy rowerowej na Mazury. Jadą z nami dwie Klaudie, moje znajome z liceum oraz oczywiście moja dziewczyna Wiktoria. I mamy około 4 dni na dojechanie rowerami na Mazury. To są nasze rowery kompletnie zapakowane bagażami. Mamy tam namioty, śpiwory, wszystko co potrzebne do przetrwania przez te 4 dni. I będziemy nocować na polach namiotowych albo gdzieś na dziko w namiotach przez te 4 dni. Następnie dojeżdżamy do małego domku, który mamy wynajęty na Mazurach i tam spędzamy kolejne dni, robiąc to, co się robi na Mazurach, pływając kajakami, pływając w jeziorze i tak dalej. Wszystko będę nagrywał prawdopodobnie z mojego GoPro, ponieważ ciężko jest trochę taki wielki aparat trzymać na rowerze. Plan na dzisiaj jest następujący. Jesteśmy w tym momencie na moście Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Z Warszawy wyjeżdżamy dzisiaj i jedziemy aż w okolice Półtuska. Mamy około 78 km do zrobienia dzisiaj. Dzisiaj jest chyba w sumie najdłuższy dzień, jeśli chodzi o długość trasy. Także ciekawe, czy damy radę. Lecimy. Zamek Zegrzyński, proszę Państwa. A więc jesteśmy już kawałek dalej niż połowa naszej dzisiejszej trasy. Zatrzymaliśmy się na mały przystanek, oczywiście nie pierwszy dzisiaj, ale jak widzieliśmy taki widoczek piękny, to musieliśmy się zatrzymać. To jest, proszę Państwa, rzeka Narew. Przejeżdżaliśmy już koło Zalewu Zegrzyńskiego, przez który ta rzeka przepływa. I teraz jedziemy wzdłuż Narwi w okolice Półtuska. W Półtusku będziemy mieli kolejny przystanek i tam też będziemy mieli nasze nocowanie na dzisiaj. Także ruszamy. Proszę Państwa, witamy w Półtusku. No i dojechaliśmy do Półtuska, naszej dzisiejszej destynacji, a o Półtusku znam jedną ciekawostkę. Otóż jest tutaj ten rynek, na którym stoję, to najdłuższy w Europie brukowany rynek. Ma on aż 400 metrów długości, a wygląda właśnie tak. A więc mamy dzień numer 2. Dzisiejszym miastem docelowym będzie Jednorożec, oddzielony o 61 km od nas. Jak widzicie, rozstawiliśmy namioty i nocowaliśmy tutaj w lesie i mieliśmy ogromnego farta z tym miejscem na namioty, ponieważ dojechaliśmy do tego miejsca, które znaleźliśmy wcześniej na mapie, o którym Wam mówiłem. Dojechaliśmy już w nocy, było ciemko, bo się zasiedzieliśmy trochę w Półtusku i wszystko zamknięte, na kłódki, po prostu wygląda wszystko jak opuszczone, więc znaleźliśmy w internecie numer telefonu, zadzwoniliśmy i pytamy, czy to jeszcze czynne, czy w ogóle możemy tu przenocować. No i pan powiedział, że zaraz wyjdzie do bramy. No więc przyszedł do nas do bramy, pogadaliśmy z nim, okazało się, że ośrodek jest już zamknięty, ale pozwolił nam tutaj wciąż przenocować, ponieważ to jest tylko w sumie otwierane dla jakichś kolonii harcerskich i tego typu rzeczy. Ale pozwolił nam tu przenocować, pozwolił nam rozłożyć namioty i udostępnił nam również prysznicę z ciepłą wodą, wszystko ekstra, po prostu luksus. Mamy tutaj również łazienki, czekaj, już Wam pokazuję. Jakie ładne, czyściutkie, po prostu lepsze niż na niektórych obozach, na które jeździłem, jak byłem dzieciakiem. Także super, po prostu mieliśmy tutaj na takim farcie i to jeszcze za darmo nam pozwolił tu przenocować i z tego wszystkiego skorzystać. Więc tak to już jest, że przy takich spontanicznych wycieczkach nieraz brak planu albo nagła zmiana planu może w sumie równać się dobremu wynikowi, ale może się też równać bardzo złemu wynikowi. Jak będzie w kolejne dni, to jeszcze nie wiem, ale w Jednorożcu nie mamy żadnego noclegu, więc nie wiem jeszcze, co zrobimy.
No i proszę Państwa, dotarliśmy do naszej dzisiejszej destynacji. Jednorożec, miasto tęczą i brokatem płynące. Dlaczego to miasto nazywa się Jednorożec? Nie mam pojęcia. Jedno co wiem, to że mają ogromny pomnik jednorożca na rynku. I kiedy zobaczyłem to miejsce na mapie, stwierdziłem, że musimy przez nie przejechać, a nawet w nim nocować. Dobra, pierwszy jednorożec w Jednorożcu znaleziony. Stoi sobie przed budynkiem policji. A oto jednorożec numer 2. Tam na rondzie. A więc właścicielka pobliskiej restauracji potwierdziła nasz plan B, czyli powiedziała: a idźcie sobie koło rzeki i tam rozstawcie sobie namiot, bo tam ludzie robią grille, też rozstawiają namioty, więc tak właśnie robimy. Jedziemy szukać rzeki. No i to jest nasza baza na dzisiaj. Miejmy nadzieję, że nikt nas stąd nie wyrzuci. Mamy tutaj bociany na drzewach, no i mamy oczywiście niewielką rzekę, w której zapewne albo dzisiaj wieczorem, albo jutro rano się wykąpiemy. Powiem wam, że często mnie widzicie na moim kanale latającego samolotami, podróżującego w takim dosyć nowoczesnym stylu, że tak powiem. Ale jednak coś jest takiego w siedzeniu w randomowej rzece na środku pola. O, Klaudia wskoczyła. Albo spaniu w namiotach i podróżowaniu tak na dziko, co po prostu uwielbiam. Głęboko. No i mamy dzień numer 3. Śniadanie jemy na rowerach. I dzisiaj kierunek Szczytno. Kolejne 60 km do zrobienia. No i proszę Państwa, dojeżdżamy do Szczytna. Oj, ciężka była dzisiejsza trasa. Nawet niewiele nagrywałem. Akurat w Szczytnie nie było już trudno znaleźć noclegu, a raczej pola namiotowego, no bo to już są prawowite Mazury, także wystarczyło wygooglować. Ale wciąż mamy tam aż 10 km, także mam nadzieję, że zdążymy przed zachodem słońca. Więc dzień trzeci zakończony. Tego, że jesteśmy na Mazurach, chyba nawet nie muszę wam mówić, bo ten widok mówi sam za siebie. Jutro będzie dzień trochę krótszy, 40 km i dojedziemy wreszcie do naszego celu, do naszego wymarzonego domku nad jeziorem. A natomiast tutaj też nie mogliśmy sobie nawet wymarzyć lepszego kempingu, bo nasze namioty stoją dokładnie tam z widokiem właśnie takim. No dobra, a więc widzimy się jutro. Proszę Państwa, Sorkwity! Jechaliśmy 4 dni, ponad 200 km. Jesteśmy wreszcie w Sorkwitach. Stop me just a second away from all the
pain. You told me if I leave, then no one gains. And it feels like you smashed me with a hammer. I'm ready to see we fell apart. I'm ready to believe you have a heart. And then you said, hey, we can build it all up again. We can dance in the summer rain. I know we can find it, we'll keep it, we'll get back home again. No i od wczoraj jesteśmy w Sorkwitach tutaj na Mazurach i mimo, że Sorkwity to malutka miejscowość, to jednak jest tutaj jedno miejsce, które dosyć mocno rzuca się w oczy, które zresztą przed chwilą widzieliście z drona, kiedy pływaliśmy na kanu, a jest to ten ogromny pałac. I mimo, że pałac jest już w rękach prywatnych, to jedna osoba pan w naszym ośrodku powiedział nam, że gdzieś tutaj w tym lesie jest stary cmentarz rodziny, do której ten pałac należał. Jakiś mały cmentarz rodzinny, więc idziemy go teraz znaleźć. Zacznijmy od tego, że przed chwilą tutaj idąc drogą zauważyliśmy ten mały murek, który tak naprawdę ma tutaj dziury i okna. I to jest chyba, wiecie co, jakaś piwnica zamkowa albo coś w tym stylu. I wygląda to właśnie tak, ale widać, że jest niesamowicie stary. Oczywiście śmietnik. Proszę Państwa, widzę, się tutaj już włącza tryb urbexowy. Proszę latarka. Jesteś w swoim żywiole. Dzięki. Zaświeć tam. Ciemność widzę. Także ogółem to nic nadzwyczajnego. Wielka piwnica schowana w lesie, ale przynajmniej mogę powiedzieć, że urbex zaliczony i wszyscy, którzy mi pisali w komentarzach, że urbex, o matko. To już mogą nie pisać. Widzicie, ja już za stary jestem na te urbexy. Zabiję się prędzej. Wioska ta była założona przez Krzyżaków, mistrza Winrisia von Kniprode. No tak się czyta. Twojego nazwiska ktoś się śmieje, frajerze. Ej, nie czytaj o więzie, tylko patrz na prawo. Cmentarz! Ja! Dobra, gdzie te duchy? Szybko. Malutkie ogrodzenie zrobione. Ty! Tu jest dziura w ziemi. Okej. Dobra, zaglądam. Ej, tak. To musi być pieczara, bo tu są ceglane ściany dookoła tego. Ale bajer. Tak, ale to jest tylko to, wiecie? Czyli to jest pewnie po prostu na jedne pojedyncze szczątki, dwie trumny albo coś takiego, bo to jest taki prostokąt zbudowany z cegieł i tu po prostu była trumna wprowadzona. Dobra, a więc tak to wygląda. W środku, jak widzicie, ceglane ściany, tu jest róg. Tam jest wylęgarnia komarów, tak w ogóle, nie wiem czy zobaczycie. O, to są wszystko komary. No i tu mamy po prostu kolejny róg. Tu dalej jest ceglana ściana. Kamienie, niestety kości nie widać żadnych. I to tyle. To jest po prostu taka mały grób. Juliusz von Mirbaś swoje rządy na tych terenach sprawował żelazną ręką. Zimną krwią zabił kłusownika, którego przydybał w swoich lasach. Z kolei poddani twierdzili, iż podobno pojawiał się w różnych miejscach naraz, co wieśniacy przypisywali paktowi dziedzica z szatanem. Już masz przyjebane. Zbezcześciłeś jego grób i teraz będziecie nawiedzał i odrąbić ci łeb. I będziesz jak w Scooby-Doo jeździł potem z taką dynią na głowie. A więc dzień kolejny, jesteśmy w maku, przyjechaliśmy do niego jakieś 12 km, bo zachciało nam się kawę z maka, ale oprócz bycia w maku jesteśmy również w Mrągowie, także jedziemy dzisiaj pozwiedzać sobie Mrągowo, zobaczyć jak ono wygląda. Jeszcze mnie tam nie było, chociaż jest miasto bardzo znane, także lecimy. A więc jesteśmy na plaży w Mrągowie. Jak widzicie, nikogo tu nie ma, a jesteśmy tu, bo
Za każdym razem, kiedy Klaudia widzi jezioro, musi do niego wskoczyć. Ale teraz ma brokatowe kółko. To ja! Ogółem tu mam pełną świadomość tego, że ten filmik jest merytorycznie kompletnie bezwartościowy, bo ani nie uczę was czegoś nowego, ani nie pokazuję wam jakichś ciekawych turystycznych informacji, ani nic z tych rzeczy. Ale to dobrze i właśnie poniekąd o to mi chodziło z tym filmikiem, bo jednak moje ulubione filmy, jakie kiedykolwiek zrobiłem, to nie są moje vlogi, ale to są te pierwsze filmy, jakie kiedykolwiek robiłem, kiedy to jeździłem na wyjazdy z GoPro w ręku i cały film to było załóżmy 20 albo 15 minut samej muzyki i super ujęć z wyjazdów. Dlatego właśnie nie wstawiam tego filmiku jako jakiegoś przewodnika po Mazurach, tutorialu, ani jakiegoś wartościowego vloga, tylko po prostu jako spontaniczną sklejkę wspomnień z jednego wyjazdu. What do I believe? What makes me feel it? To write you this song. 2 hours a day, 5 months and a year. Oh, I loved you too long. A więc dzień ostatni w tej lokalizacji. Niestety jest lodowato i leje deszcz. Ale no, komuś to nie przeszkadza. Party the USA! Party the USA! Yeah! Nie ma absolutnie nikogo na tej plaży. Tam są nasze rzeczy, które teraz mokną w deszczu. A Klaudia pływa. Patrzcie wszyscy, Piotr Bohater jednak postanowił skorzystać z ostatniego dnia wolności. Prosimy pana o komentarz. Jest 18 stopni i Dobra, leje nie zimny bądź- deszcz. Nie bądź pipa, skacz! Skacz, skacz, skacz! Zrób salto. Dawaj! Co robisz, Piotrze? Idę popływać, bo mi Chcesz zimno. popływać? Piotrek, przypłynie jezioro. Nie przepłynę jeziora. Przepłyniesz. Mam bojkę jakby co, to mnie wyciągniecie. Safe. Hashtag Safe fun. O Jezu, zimno! Nie jest zimno, dawaj. Jakby ktoś pytał, to Piotrek tam to niedaleko. Zapłynął! Jej, brawa, brawa, brawa. Brawa. Kondycja już nie ta. Nie te lata. Nie te lata. To było wykańczające. A więc dzisiaj kończy się nasz pobyt w Sorkwitach. Jak widzicie, rowery spakowane. Za chwilę opuszczamy nasz domek, który zaraz wam zresztą pokażę. I dzisiaj plan jest taki, że żegnamy Klaudię, które jadą pociągiem z powrotem do Warszawy. Jedziemy je odprowadzić do miejscowości Czerwonka, chyba to się nazywa. A następnie ja z Wiktorią jedziemy, przenosimy się do jeszcze... Palcami stoisz. Z Wiktorią przenosimy się do kolejnego miejsca na Mazurach na kolejne 5 dni. No tak w ogóle to był nasz domek, taki niewielki, w środku były 2 pokoje, znaczy wciąż są, ale właśnie się z niego wyprowadzamy, także tutaj była kanapa, która się składała na jedno łóżko, lodówka, szafa i tak dalej, tutaj był drugi pokój dziewczyn, także zwykły, malutki domek, o łazienka jest w sumie bardzo ładna, także jakby co polecam ośrodek PTTK Sorkwity w Sorkwitach. A więc jeszcze na szybko jedna rzecz, która myślę, że może część z was zainteresować, czyli jak udało nam się spakować do tych rowerów, zarówno na namioty, jak i na prawie tydzień pobytu w domku. A więc mi się udało przyczepić bagażnik do mojego roweru i mam tutaj 2 sakwy kupione za 100 kilka złotych na Allegro. W tych sakwach mam wszystkie moje ubrania i również śpiwór. Następnie tutaj mam przyczepione na takie linki zwykłe mały dmuchany materac do naszego namiotu. To jest nasza bojka, którą kupiliśmy w sumie teraz, ale przyczepiłem ją z tyłu na trytytki. Tutaj mamy w tej małej sakwie mamy na przykład dętkę do naprawy roweru i tego typu rzeczy. Tu mam wszystkie narzędzia, czyli latarkę, jakiś nóż i jeszcze zestaw kluczy do naprawy roweru, tu oczywiście bidon. Tu następnie mamy wszystko, co potrzebne do mojego telefonu, czyli powerbanki z kablami. Tutaj sobie wyciągam kabelek i podłączam powerbankiem telefon. Następnie tutaj mamy małą sakwę z jedzeniem, bo to musi być dostępne oczywiście w trakcie jazdy, zarówno jedzenie, jak i picie. No i wreszcie GoPro przyczepiona na paski, żebym zawsze ją miał pod ręką. A teraz o swoim rowerze opowie Wiktoria, która spakowała go zupełnie inaczej, ponieważ nie miała opcji przyczepienia bagażnika. Mój rower jest cool i nie ma bagażnika. Dobra, więc tutaj mam taką super świetną torbę potrzebową za 50 zł, w której mam w sumie nieodpowiednio najcięższe rzeczy, żeby nie mieć ich na plecach. Ona ale tu jest dobra, jeszcze chyba doczepiona linką, żeby nie spadała, tak, nie? bo są ciężkie rzeczy, ale nieważne. Tutaj mam takie rzeczy super, bandaże fajne do roweru i takie tam. Tu mam tak samo jak Piotrek. Tutaj mamy, uwaga, namiot super na To kierownicy. jest nasz namiot, nasza rezydencja. Tak, tutaj jest najsuperowsza rzecz na świecie, czyli bagażnik na widelec, którą kocham i osobiście polecam, bo nie czuć jej w ogóle. Tu jest śpiwór, Sprite, tu jest materac i co tu jeszcze?
to A, w no sumie i tyle. wielki plecak z ubraniami. Tak, no ja też mam plecak oczywiście ze sprzętem filmowym i też ubraniami. A ty, Klaudia? Ja kupiłam same sakwy i modliłam się, że wszystko się w nich zmieści. I zmieściło się. Polecam. Nawet słonecznik. Nawet co? A, tak, mam słonecznik. A więc po odstawieniu obu Klaudii na peronie przejechaliśmy właśnie po drodze przez kolejne miasto mazurskie, o którym słyszałem, czyli Biskupiec. A wygląda ono właśnie tak. A więc plan na dzisiaj jest następujący. Jedziemy 12 km do kolejnego jeziora i tam w sumie nie wiem jeszcze co. Wypożyczymy pewnie jakieś rowerki wodne lub łódkę i będziemy tam spędzać cały dzień. Dzisiaj, jak widzicie, nasz konwój jest o wiele większy. O, tu zdarzyła się ciekawa sytuacja. Zaprzyjaźniliśmy się z panem, który ma taką oto motorówkę i nas zaraz przewiedzie. Dzień kolejny, kajaki na Krutyni. O mój Boże! Nie całe, nie. Jak się denerwują. Odejdź. Tak, gryzie go. No i pogoda się zepsuła, płyniemy w deszczu. Jak widzicie, Wiktoria jest o wiele lepiej przygotowana na deszczową pogodę niż ja.